Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was taki troszeczkę inny materiał. Ja wiem, że zawsze to mówię, ale rzeczywiście dzisiaj jest inny. Taki trochę mój osobisty rant, ale też trochę nie do końca. Mianowicie dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o miejscach akcji w grach. Nie chodzi mi o miejsca akcji jakieś fantazy, typu tam na przykład Gothic, tak, jakiś Xenoblade i tak dalej. Chodzi mi o miejsca akcji takie bardziej realistyczne, dziejące się gry w jakichś realnych miastach, typu właśnie Los Angeles, San Francisco i tak dalej, albo w tych lokacjach bardzo do realistycznych, zbliżonych. Ja w życiu wam powiem, że ograłem całe setki, jeśli nie tysiące tytułów. No i wiecie co? Coraz częściej wkurza mnie jedna rzecz, że we większości tych takich bardziej realistycznych tytułów akcja dzieje się w USA, niemal wyłącznie tam, albo gdzieś bardzo blisko tego USA. No wiecie, mamy do dyspozycji cały ogromny świat, tak? Mamy Europę, mamy Azję, mamy Amerykę Południową, no jest Afryka jeszcze i tak dalej. Jest mnóstwo naprawdę ciekawych miejsc, gdzie można by te wszystkie gry osadzić w jakichś fajnych miejscach. Tam by był inny klimat, inna architektura, inna historia i tak dalej. A tymczasem większość tych pieprzonych gier ciągle dzieje się w USA. Mnie to osobiście mocno wkurza, zaraz wam powiem dlaczego i chciałbym się też was spytać, czy się ze mną zgadzacie. I na początek chciałbym, żebyśmy coś sobie powiedzieli. Są na rynku gry umiejscowione w innych częściach świata, czyli tam właśnie w Europie, Azji i tak dalej, które są dobre. Ba, one nawet są genialne, tylko takich gier jest po prostu dużo mniej. Jedną z takich gier, które robią to dobrze, jest ostatnia część Deus Exa, czyli Mankind Divided. Otóż znakomita większość najnowszego Deus Exa, o czym wielu ludzi nie zdaje sobie chyba sprawy, dzieje się w Czechach. Czyli tak w sumie trochę jak sławnego już Kingdom Come Deliverance, tam też się dzieje to w Czechach. Mamy więc akcję tutaj osadzoną w dużej mierze w Europie. Oczywiście w toku gry gdzieś tam przenosimy się do innych lokacji, tak? Ale właśnie Czechy są takim centralnym punktem naszej rozgrywki, to tam będziemy spędzać najwięcej czasu w tej grze. Powiecie, no dobra, ale co w tym jest takiego fajnego, że ten Deus Ex jest w Czechach, tak? A wiecie, co jest fajnego w Europie? Otóż jak gry, czy tam filmy, czy jakiekolwiek tam inne dzieła dzieją się w Europie, to od razu można zaobserwować tutaj inny styl i połączenie tego stylu z historią. Europa po prostu mocno różni się od USA, no i to widać na pierwszy rzut oka, jak odpalicie Deus Exa. Mimo że my się przenosimy do 2029 roku, czyli w sumie niedalekiej przyszłości, to ciągle bardzo widać, w jakim my jesteśmy historycznym miejscu nasiąkniętym historią. Nawet jak my w tym najnowszym Deus Exie będziemy się przechodzić głupią ulicą, to widać będzie po bokach zabytkowe kamienice, pięknie zdobione domy, fontanny mające kilkaset lat i to wszystko jest połączone w takim specyficznym miksie z nowoczesną architekturą Deus Ex. Mamy tutaj wyglądającego coś totalnie inaczej niż takie typowe jankeskie podwórko. No i na deser mamy tutaj postacie. Wiecie, jak postacie wyglądają w USA, nie? Jest tam takie wielkie multikulti, są tam ludzie wszystkich narodowości, a w innych krajach niekoniecznie tak jest. W Czechach właśnie ludzie są bardziej przywiązani do miejsca, gdzie żyją, imigrantów jest bardzo mało, no i w takich Czechach mieszkają głównie Czesi. Mamy więc tutaj czeskie nazwy barów, mamy śmieszne czeskie nazwiska, słowiańsko wyglądające rysy twarzy. I taka gra umiejscowiona właśnie w Czechach zapewni nam coś odmiennego, coś totalnie innego od tego USA, którego mamy już po prostu dosyć, które widzimy w bardzo wielu grach. No ja wiem teraz, jaki zarzut pewnie wysuną tutaj do mnie niektórzy. Skoro tak ci się podobają te Czechy, to dlaczego nie grasz na czeskim dubbingu, tak? Żeby poczuć ten klimat Czech. Otóż z prostego powodu, czeski język jest dla mnie po prostu śmieszny, a po drugie nie chce mi się czytać napisów, bo wolę grać na słuch. Jednak wiecie, co tutaj jest ważne? To jest fakt, że pomimo umiejscowienia tej akcji właśnie w Czechach, postaci głównie czeskich, nawet mając angielski dubbing, gra się tutaj świetnie. A to pokazuje jedno, że język nie jest tutaj problemem. Można zrobić grę umiejscowioną właśnie, nie wiem, w Niemczech, w Polsce, nawet w Azji, w której jest angielski dubbing, nadal będzie to wyglądało dobrze i Deus Ex to właśnie pokazuje. Nie psuje to klimatu gry i to jest ważne. No ale dobra, to jest tylko jedna gra i to dość stara, tak? Posłużę się więc innym przykładem. Pewnie znacie Stalkera, nie? Ten tytuł również dzieje się w Europie, konkretnie to na Ukrainie, w Czarnobylu.
Mamy tam do czynienia z alternatywnym biegiem historii, gdzie w elektrowni czarnobylskiej doszło do drugiego, jeszcze znacznie potężniejszego wybuchu, który skutkował stworzeniem śmiercionośnych mutantów oraz wymykającym się nauce artefaktom, jakie osiągają ogromne ceny. No i co w takim Stalkerze jest ważne? No wiadomo, klimat, jeszcze raz klimat i Stalker tym klimatem wprost ocieka. W tym tytule przemierzamy mapy naszpikowane taką zrujnowaną postsowiecką architekturą. Mamy typowe blokowiska, jakie znajdziemy również w Polsce. Mamy pomniki Lenina, mamy stare domki wykonane w takim słowiańskim stylu. Jest to coś, co nadaje tej grze odpowiedni specyficzny charakter i bardzo odróżniało od innych tytułów. No i to jest fajne, natomiast teraz wyobraźcie sobie tego właśnie Stalkera, tylko że osadzonego w USA. Spójrzcie na te elementy, które ja wymieniłem przed chwilą. Interesująca architektura, taka odmienna, pomniki znanych politycznych postaci, szare blokowiska, taki specyficzny styl. Zobaczcie, tego wszystkiego, co ja wymieniłem, nie byłoby w Stalkerze, jeżeli on rozgrywałby się w USA. Ja powiem nawet, że ciężko mi jest wyobrazić sobie takiego Stalkera rozgrywającego się w USA właśnie, na tyle ciężko, że o pomoc, żeby go wygenerować, poprosiłem sztuczną inteligencję. Dała mi rozkaz, żeby wygenerowała Stalker Cień Czarnobyla rozgrywający się na terenie USA. Dostałem 2 screeny. No i wiecie co, tak wyglądało to w sumie jak takie The Last of Us, tak? Utraciło to totalnie klimat tego Stalkera, zajeżdżało takim generycznym post-apo. Tutaj zobaczcie, dochodzimy do jednego wniosku, że ten w sumie wydawałoby się w miarę istotny fakt miejsca akcji tego Stalkera robi tak naprawdę całą robotę. Jeżeli tą akcję przeniesiemy gdziekolwiek poza tą Ukrainę właśnie, nagle cała magia tego tytułu znika. Nagle robi się z tego taka typowa, zwykła gierka post-apo, która niczym się nie wyróżnia. No i takie przykłady możemy mnożyć. Kolejnym przykładem może być znakomita gra RPG, którą ja wam bardzo gorąco polecam, czyli Shadowrun Dragonfall. Ja prywatnie przyznałem temu tytułowi ocenę 9,5 na 10 i to nie tylko dlatego, że pod względem fabularnym jest po prostu kozak świetna, że pod względem walki też jest naprawdę fajna, ale też dlatego, że ona całymi garściami czerpie ze swojego miejsca akcji i to tą grę cholernie wzbogaca. Wiecie, gdzie ta akcja się dzieje? W Berlinie w 2054 roku. W tym tytule więc przemierzamy tunele berlińskiego metra, mamy do czynienia na mieście z taką surową niemiecką architekturą, dobijamy też deale z chciwymi europejskimi korporacjami. I to temu tytułowi dodaje takiego specyficznego uroku, wyróżnia go na tle innych produkcji. No dobra, powiedzieliśmy już sobie, że miejsce akcji ma znaczenie, a gry umiejscowione na przykład w Europie nadają takiego specyficznego klimatu, który ciężko jest inaczej podrobić. Pytanie teraz, dlaczego te gry umiejscowione w USA wydają się na tle tych innych takie właśnie generyczne i nudne? Po pierwsze i chyba najważniejsze w sumie, bo tych gier umiejscowionych w USA jest po prostu od zesrania. To, o czym mówiłem na samym początku, tych gier jest tak dużo, że ta architektura, ten klimat tych stanów zrobił się już po prostu cholernie nudny. My co chwilę jesteśmy bombardowani tymi Jankesami w książkach, w jakichś reklamach i tak dalej. No wiadomo, co za dużo to niezdrowo, mamy tego po prostu przesyp. Po drugie, no i tutaj zdaję sobie sprawę, że narażę się Amerykanom, te Stany Zjednoczone są po prostu cholernie nudne. Jest to kraj istniejący w sumie od niedawna, tak? Nie możemy więc mówić o jakiejś ciekawej historii, bo tam tej historii jest nie za wiele. Nie ma zbyt wielu zabytków, no bo też nie wiadomo skąd miałyby się wziąć. Architektura tak samo, jest to taki zlepek różnych pomysłów, często w stylu industrialnym i to jest po prostu nudne. W końcu też na deser dochodzi kwestia multikulturowości w Stanach. W Stanach Zjednoczonych mamy wszystko, tak? Mamy wszystkie kultury, przez co finalnie te wszystkie kultury jakoś tak giną w obrazie całości. Nie ma tutaj niczego takiego, co by się wyróżniało, co sprawiłoby, że od razu byśmy wiedzieli, w jakim kraju jesteśmy i co to jest za kultura. Tam jest wszystko takim miszmaszem, wszystko jest pokręcone, połączone i w dużej mierze nie ma przez to też nic ciekawego. Na koniec wam powiem coś, co pewnie niektórych szokuje. Uważam, że niektóre gry byłyby znacznie ciekawsze, gdyby nie trzymano się bez przerwy tych Stanów Zjednoczonych jako miejsca akcji. Wiecie, co ja bym tak naprawdę chciał zobaczyć? Ja bym chciał zobaczyć taki tytuł w stylu GTA, Grand Theft Auto, natomiast rozgrywający się na przykład gdzieś w Europie.
Mieliśmy kiedyś w sumie podobny tytuł, był to The Getaway, naprawdę fajna gierka, natomiast on jest bardzo stary, taką grę już ciężko sobie dzisiaj wyobrazić, więc ponownie poprosiłem o pomoc sztuczną inteligencję. Ja jej kazałem wygenerować screen z gry Grand Theft Auto, dziejąc się gdzieś na terenie Polski. No i wiecie, co to mi wygenerowało? Wygenerowało mi taką zimową ulicę z takimi zabytkowymi kamienicami, położoną gdzieś w Polsce. Widać tam taki fajny, specyficzny klimacik, szarą polską rzeczywistość. Mamy już taki zalążek interesującej gierki. Teraz dodajmy do tego jakieś specyficzne dla Europy Środkowej i Wschodniej rzeczy, jak na przykład pseudokibice, jakiś dresiarze, tak? Grupy przestępcze. Na deser w takiej grze moglibyśmy nawiązać, robić sobie jaja na przykład z zakazu prowadzenia pojazdów, który w sumie wszyscy u nas mają w dupie, czy też z faktu, że komendant policji wysadził komisariat granatnikiem. To wszystko aż się prosi do wrzucenia jakiejś gry, a z jakiegoś powodu zarówno Europa, jak i reszta części świata jest w tych grach traktowana po macoszemu. No ludzie, moim zdaniem takie GTA w Europie to byłby murowany hit. Gra jednocześnie totalnie inna niż takie naprawdę fajne GTA 4, ale równocześnie bardzo ciekawe. Chapałbym to jak reksioszynkę i myślę, że wy też. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też się ze mną zgadzacie, czy te gry umiejscowione ciągle wszędzie w tym USA też was zaczynają nudzić i czy chcielibyście zobaczyć takie GTA właśnie w Polsce. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.